Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Siemensa C65. Zobaczcie, że niestety w tym modelu nie posiadam tylnej klapki i niestety bateria oryginalna uległa zniszczeniu, uszkodzeniu, więc niestety nie mogę tutaj z niej pokazywać, tylko mam taką prowizoryczną z innego Siemensa, więc nią się będę w tej recenzji posługiwał. I zobaczcie, jest to bardzo prosty telefonik, troszkę zbliżony do C65, ale nowszy, bo z 2005 roku. I telefonik tutaj na bocznej ściance posiada IRD, tutaj w tym miejscu, pod czerwień. U samej góry nie widzimy nic, po drugiej stronie bocznej też nic. I na samym dole widzimy, znajduje się tutaj port ładowania standardowy dla tych starszych tutaj Siemensów i obok niego widzimy tutaj otwór na nasz mikrofon. I tutaj z tyłu widzimy, znajduje się kamera. Niestety w tych Siemensach nie było tutaj dodatkowej diody, która służyłaby jako funkcja latarki i wspomagała nasz aparat, ale niestety aparacik, jak widzicie, no nie widzicie dokładnie tutaj megapikselowo, ile jest megapikseli, ale w tym przypadku jest to zwykłe VGA 0,3 megapiksele. I tu widzimy otwór na nasz zasięg. Antena zasięgowa. I teraz sobie spróbujemy telefonik uruchomić i zobaczymy jego tutaj podstawowe funkcje, jak to wszystko wygląda, jego dźwięki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, czy uda nam się tutaj uruchomić na tej baterii. Tutaj sobie jeszcze spójrzmy na nalepkę e-mail, bo nie spoglądaliśmy. Przy okazji, jak widzicie, w tym przypadku już marka Siemens przeskakiwała na Siemens BenQ i w końcu widzimy Made in German. W końcu mamy Siemensa z Niemiec. Tu mamy model tego telefonu C75. No i tutaj podstawowe dodatkowe informacje odnośnie tego telefoniku. No i teraz postaramy się tutaj nasz telefonik uruchomić na tej baterii. I udało się, widzicie, telefonik się uruchamia i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w tym telefoniku. I oczywiście przy włączaniu piszę włącz potwierdzenie, tak jest przeważnie w Siemensach. I szukam z automatu sieci. Troszkę poczekamy, aż nam się wszystko tu unormuje w tym telefoniku. I teraz sobie już wchodzimy w menu. Tutaj dość ciężko, bo chyba ten joystick coś słabo chodzi. Albo nam się troszkę zawiesił telefonik. I mamy, jak widzicie, menu jest naprawdę troszkę ulepszone designersko. Coś w podobie do Sony Ericssonów, coś trochę unowocześnione. No, telefon z 2005 roku, ale już troszkę widać, został tutaj ulepszony. I u samej góry mamy książkę adresową. Zobaczcie, tak to wygląda. Możemy sobie tutaj kopiować na kartę SIM i na pamięć telefonu, jak tam chcemy. Historia naszych połączeń. Następnie nasz internet, rozrywka, gry, aplikacje, asystent web, zakładki i internet. My sobie przejdziemy do gier i zobaczcie, są dwie oryginalne gry w tym telefonie. Może wybierzemy sobie pierwszą od góry. Zobaczymy, na czym ona tutaj polega i tam szybko w tym telefonie tę grę tutaj uruchomi i widzimy, że faktycznie gra jest tutaj oryginalna, bo pisze Siemens. I poczekamy jakieś chyba statki. Jednoosobowa, kapitan. OK. I widzimy tutaj gra w statki. Ja powiem szczerze, nie grałem w tę grę. Nie wiem, o co tu dokładnie chodzi, ale jak graliście, to napiszcie w komentarzu, czy jest ona fajna, ciekawa. My sobie wychodzimy z tej gierki i wejdziemy w drugą, zobaczymy drugą, jak ona tam wszystko w środku, jak tam wygląda, jeśli chodzi o tą gierkę.
I też widzimy, że jest oryginalna od Siemensa, także nikt tutaj nie dogrywał gierek. W tym przypadku coś z samochodami, z wyścigówkami. I czekamy, rozpocznijmy grę. I jak widzicie, jakaś ta gierka wyścigowa na czas. Dość ciekawie to wygląda. Tutaj jedziemy, bardzo fajna gierka. Widzę, że z przeciwnej strony jedę pod prąd i jadą tutaj inne samochody. Tu się z nimi zderzam. No jak na ten okres czasu 2005 w Siemensie to nawet dość ciekawa i fajna gierka. Zobaczmy. Nie mogę za bardzo tutaj zjechać z powrotem, żeby jechać właściwie, tylko muszę jechać pod prąd. Zobaczmy, jak to wygląda. No i koniec gry już. Wychodzimy sobie z tej gierki, aby na pewno tak. I przechodzimy dalej do dalszych tutaj ciekawych funkcji tego telefoniku. Jeszcze do aplikacji. I takie są dwie aplikacje. Tu jest jakiś asystent i wchód o edytor zdjęć. Oczywiście te aplikacje za bardzo w tych czasach już nie są to naprawdę do niczego niepotrzebne, bo w tym telefonie aparacik naprawdę bardzo słabej jakości. Może sobie już wyjdziemy z tego, nie będziemy już tego tutaj sprawdzać, bo chyba nie ma takiej potrzeby. Ale telefon nam się trochę przyciął przez to włączanie tej aplikacji. No dobra, teraz sobie idziemy dalej. Zobaczymy aparacik nasz tutaj VGA 0,3 megapikselowy i takie przykładowe zdjęcie zróbmy sobie. Na przykład tutaj Orange z bardzo bliska. Oczywiście telefon nie posiada autofokusa, nie posiada tutaj spustowego klawisza bocznego. I zobaczcie, zapisano z automatu nasze zdjęcia. Tak wygląda zdjęcie wykonane tym telefonem. Zobaczcie, jakiej słabej jakości. Oczywiście aparacik jest tylko i wyłącznie tutaj dla dodatkowej funkcji, nic więcej. I wiadomości. Tu mamy takie opcje w wiadomościach. Ogólnie Siemens naprawdę bardzo tu się fajnie prezentuje, ale jeśli chodzi o funkcje, to ma dość tutaj ubogie. Sprawdzimy sobie, czy ma T9 tutaj gwiazdką, język wprowadzania i mamy T9 oczywiście, zobaczcie, polski T9. Napisamy sobie wyraz Polska, ale chyba mi to nie załapało. Tak czy inaczej telefonik posiada T9. Jeśli chodzi o SMS-y, pisanie SMS-ów, to klawisze są naprawdę dość wygodne w tym telefonie. Joystick tak się szybko w tym telefonie nie psuje jak w Sony Ericssona K310 czy K300 czy nawet K700. No i dobrze, przechodzimy sobie teraz dalej. Tu mamy organizer, w nim mamy kalendarz, terminy, zadania, notatki, terminy, nagrania, strefy czasu i ustawienia kalendarza. Następnie w dodatkach mamy oczywiście usługi Orange, bo telefon był z Orange, budzik, nagrywanie, kalkulator, konwerter, stoper, minutnik, zdalna synchronizacja, zarządzanie urządzeniem i system plików. Tu mamy zarządzanie urządzeniem, to chyba tak, profile i system naszych plików. Zobaczmy, tu mamy wszystkie pliki nasze. Java, tak jak w poprzednim telefonie, w C65 możemy wysyłać naszą Javę, nasze gry, które już są już zainstalowane na telefonie, ale telefon wyodrębnia tak jakby naszą instalkę. Naprawdę bardzo to było ciekawe w tych telefonach. Szkoda, że tych nowoczesnych nie ma takiej opcji
w Sonarsonach czy Nokiach, tylko i wyłącznie spotkałem się z tym w Siemensach. Być może jest ta opcja też w tych innych, może Samsungach, ale wydaje mi się, że jednak nie, bo tego nie było. I zobaczmy sobie, zobaczcie, że tutaj w każdej jawie zainstalowanej jest wyodrębniona jakby instalka i można ją po prostu wysłać, zobaczcie, no ale tylko i wyłącznie w tym przypadku przez IRD, bo telefon tylko posiada IRD, nie posiada Bluetooth. No ok, teraz sobie przejdziemy dalej. Moje pliki, tu mamy obrazki, filmy, animacje, dźwięki, motywy, wzory wglądu, gry, aplikacje i różne. Różne to jest podobny folder jak w Sony Ericssonie, inne pliki, które nie obsługuje nasz telefon. Oczywiście jeśli chodzi o filmy, to obsługuje w formacie 3GP najniższej tej jakości. I my sobie może wejdziemy jeszcze w dźwięki, tutaj poszukamy ciekawych dźwięków, jakie zostały wybrane przez producenta. Tu są dźwięki EMS-ów i format IMY. Tak mi się przypomniało, że format tutaj, jeśli chodzi o te dźwięki IMY, był na Sonorysonach, tylko że było tak troszkę wibracjami, pliki wibracyjne i też dźwiękowe. Muszę Wam kiedyś to pokazać. Naprawdę bardzo ciekawe tutaj pliki były w Sonorysonach, które obsługują tak samo jak Siemens IMY. Jest trochę tych plików, ale czy one są takie istotne w tym telefonie? My sobie poszukamy może ciekawszych tych dźwięków. Tu widzę, że jest sporo dźwięków, chyba też nagranych przez użytkowników. Ten telefon obsługiwał WAV, co ciekawe AMR-ki, czyli zwykłe nagrywanie dźwięku. Teraz widzicie znowu kolejny inny format, teraz MIDI. Tu jak widzicie już jest format WAV.
Tutaj kolejny format SRT. No i tyle jeśli chodzi o dzwonki. Jak widzieliście, naprawdę bardzo duży wybór, ale głównie tutaj są dzwonki dogrywane przez użytkownika, który wcześniej posługiwał się tym telefonem. I przechodzimy sobie dalej do naszych ustawień. I tu mamy w ustawieniach, zobaczcie, profile, motywy, wyświetlacz, takie opcje tej wyświetlacza. Następnie dzwonki, Phone Pilot. Tutaj coś ciekawego, nie wiem do czego to służy. Być może pilot do telewizora, przecież podczerwień, ale wątpię. Połączenia, ustaw aparat, zegar, przesyłanie danych, zabezpieczenia, sieć i akcesoria. I to już wszystko w tym telefoniku i teraz się zabierzemy do demontażu i montażu tego telefoniku.
Oczywiście wyciągamy naszą tutaj tylną klapkę, baterię, taką oryginalną. Bateria jest taka oryginalna, jakbyście chcieli wiedzieć i zakupić. To tak ona wygląda, tu są jej dokładne dane. I wyciągamy oczywiście naszą kartę SIM. I teraz odkręcamy nasze, tu widzimy 1, 2, 3, 4, 5 i 6 śrubka. Są to wszystkie śrubki tutaj gwiazdkowe w tym przypadku, więc podobnie jak w Nokii 3310, praktycznie takie same, jeśli chodzi o szerokość. I zostały nam jeszcze te dwie śrubeczki. I zobaczmy, już wszystkie śrubki zostały odkręcone. Nie musimy je wszystkie tutaj na bok odkładać, bo ramka nam tutaj samoczynnie wychodzi, więc sobie później już od razu będziemy przekręcać, nie musimy jej nakładać nawet. Zobaczcie. Tutaj nie mamy nic, po drugiej stronie praktycznie prócz naszej wibracji. Zobaczcie, to jest wibracja. I przechodzimy sobie dalej. Tutaj podwadzamy już od razu naszą płytę. Jest to naprawdę banalnie proste i podobnie jak w Siemensie C65. Tu jest płytka klawiatury. Następnie tutaj możemy sobie ściągnąć naszą nakładkę joysticka. Zobaczcie. Tutaj w tyle, jeśli chcemy już wymienić nasz aparacik, to musimy to robić naprawdę bardzo ostrożnie, podwadzając tutaj go w tym miejscu. Ja tego już nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby, myślę. I jeśli chodzi tutaj o głośniczek, tutaj go wyciągamy. Zobaczcie, jakie banalnie proste. Następnie dobieramy się do naszego tutaj wyświetlacza. Tutaj bardzo podobnie jak w tym Siemensie, dużo, rok młodszym, bo z 2004 roku, C65. Tu są takie dwie blokady, tu w jednym i drugim miejscu podwadzamy te blokady i wypinamy nasz tutaj wyświetlacz. Zobaczcie sobie, bardzo proste. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericsson, Siemensu, Motorola i innych ciekawych modeli. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!